kiedy pojawiły się te skurcze parte, ja zamiast skupiać się na wypychaniu tego dziecka, to skupiałam się na tym, żeby nie popękać. Mamy też różne wyobrażenia, że albo to będzie jak na filmach, że tą głowę nam pchają, nogi szeroko. Okazuje się, że jest zupełnie inaczej, że nawet nie trzeba czasem przejść, bo to samo idzie. To właśnie samo szło. Jak wyciągnęli to dziecko i pani mi pokazała, wiesz, i to jest taki kurczak po prostu wiszący nad tobą fioletowy i ja zamiast chcieć go przytulić, to ja powiedziałam, nie dawajcie mi go. Patryk mówi, że jak patrzył na mnie, to myślał, że ja zaraz umrę. I położyli mi to dziecko, a ja się bałam, że będę miał jakiś taki dziwny odruch, że coś mu zrobię po prostu. W reklamach widzimy zadowoloną mamę z bobaskiem już w przekazie medialnym, a my patrzymy czasem na siebie w lustro i widzimy obraz biedy i rozpaczy niejednokrotnie, zmęczenia, niewyspania, no bo po tym porodzie nie ma kiedy odpocząć. Psychicznie nie spodziewałam się, że tak mi będzie... To bardzo brzydko zabrzmi, ale tak jest, że tak mi będzie to dziecko wadziło. Przecież jak nie ma mojego męża w domu, to ja nawet nie pójdę do sklepu na dół kupić sobie mleka do kawy. I nadal trochę mnie to przeraża. Chodzą słuchy, że... Gdyby macierzyństwo miało być proste, nie zaczynałoby się od porodu. Cześć, mam na imię Marietta, mam 28 lat. Możecie mnie kojarzyć z pierwszej polskiej edycji Hotelu Paradise. Jestem influencerką, a już od niedawna mamą. Cześć, nazywam się Izabela Dębińska, jestem położną, także psychologiem z wykształcenia. Na co dzień pracuję w warszawskich przychodniach, a także w indywidualnej praktyce okołoporodowej. Również aktywnie edukuję na social mediach z zakresu położnictwa. Czy według Ciebie można przygotować się do ciąży psychicznie i fizycznie? Wiesz co, myślę, że można, ale nadal będzie to poziom hipotetyczny, bo najczęściej jak się zetkniemy z rzeczywistością, to będzie różnie. Często, nie wiem, mam nadzieję, że podzielisz się swoją historią też doświadczenia ciąży. Często okres ciąży jest sprzedawany jako taki stan błogosławiony, a różnie kobiety to doświadczają. Z różnych sytuacji startują, że tak powiem. Czasem są to lata oczekiwania na ciążę, leczenie się właśnie na niepłodność, może jakieś straty okołoporodowe się pojawiały, a czasem jest tak, że po prostu ta ciąża się pojawia w różnych sytuacjach życiowych, ale doświadczenia fizyczne przebiegu ciąży pierwszego, drugiego, czasem trzeciego trymestru zaskakują, że to nie do końca jest faktycznie taki stan błogosławiony, że potrafi, może być czasami trudno, a nawet jeżeli fizycznie się na przykład dobrze czujemy, to okazuje się, że właśnie na poziomie psychicznym też nie jest tak, jakbyśmy myślały. Tak, ja właśnie mam takie doświadczenie, że staraliśmy się z mężem o to dziecko i to było takie naprawdę wymarzone. Jak zrobiłam ten test i okazało się, że w końcu się udało, to byłam taka najszczęśliwsza na świecie, a tak naprawdę to szczęście bardzo szybko spadło i właśnie to mnie bardzo zaskoczyło w tej ciąży, że pojawił się w mojej głowie taki ogromny strach, taki naprawdę przerażający, paraliżujący strach, gdzie myślałam, że jestem osobą taką bardzo silną psychicznie, że mało kto jest w stanie wpłynąć na te moje myśli, emocje. Tak pierwszy trymestr był dla mnie tak ciężkim okresem, że ja w ogóle nie poznawałam samej siebie, ale rzeczywiście już ten drugi i trzeci trymestr to był taki czas pełen szczęścia, radości i takiej wdzięczności, ale jednak musiałam przeżyć też ten gorszy. Ale ten lęk twój, on bardziej dotyczył lęku właśnie o ciążę, czy lęku o zmiany, o to, że zmiana nastąpi, tak naprawdę zmiana nie wiadomo jaka nawet, nie? To znaczy u nas to było tak, że ja i mój mąż jesteśmy tacy we wrzątku kompanii, zawsze się z tego śmiejemy i jak tylko dowiedzieliśmy się, że jesteśmy w tej ciąży, to od razu zaczęliśmy dzwonić po rodzinie. To nie było tak, że czekaliśmy, a to nawet nie wiedzieliśmy, w którym jesteśmy tygodniu, tak? Zazwyczaj to się dowiaduje dość wcześnie. I u nas były takie reakcje, dobra, jeszcze nie ma co się cieszyć, jeszcze może się dużo rzeczy wydarzyć i myślę, że oni chcieli w jakiś sposób nas uchronić, że gdyby rzeczywiście coś się wydarzyło, to żebyśmy też byli na to przygotowani, ale może użyli złych słów, może się tego nie spodziewaliśmy i to wprowadziło w nas taki, smutek, że spodziewaliśmy się takiej super reakcji, wow, gratulacji i tak dalej. A te komentarze po prostu nas tak zbiły z tropu i później poszliśmy na pierwszą wizytę do ginekologa i tam też właśnie usłyszeliśmy, że teraz będzie trzeba, ja będę musiała bardzo zmienić swoje życie, będę musiała ograniczyć wyjścia, treningi, w ogóle nawet mój lekarz wtedy zasugerował, że nawet nie powinnam wieszać prania, bo mam coś tam z łożyskiem, że nie do końca się jeszcze przykleiło i to dla mnie
To było po prostu tak straszne z osoby tak aktywnej, która codziennie miała ten czas dla siebie, takie swoje życie, te treningi, to wszystko. Ja wtedy też byłam w takim etapie mojego życia, gdzie właśnie bardzo o siebie dbałam i bardzo się na sobie zaczęłam skupiać i nagle ktoś ci mówi, słuchaj, nie możesz powiesić prania. Tak. Ktoś zarządza to jest w ogóle, ciałem. Jak to, nie? I jednocześnie masz taką myśl w głowie, że chcesz nadal być sobą i chcesz żyć po prostu, a z drugiej strony, kurde, a jeżeli rzeczywiście podczas tego wieszania prania, czy podczas tego mojego wyjścia, ja bym straciła to dziecko, nie? Tak. I co wtedy? To jest po prostu naprawdę taki natłok myśli, więc myślę, że kobiety powinny właśnie to usłyszeć i powinny to słyszeć, że ten pierwszy czas przynajmniej może się zderzyć z takim właśnie lękiem i strachem i że to trzeba pokonać i trzeba uspokoić te swoje myśli, bo naprawdę można wpaść w taką pułapkę i tak sobie zniszczyć właśnie ten okres, że kurde przykro, nie? Tak, bo z jednej strony mówimy, że to ciąża to jest stan fizjologiczny, to jest naturalny stan dla organizmu kobiety, ale z drugiej strony na każdym kroku właśnie są wymagania. Takie wbijanie kobiety w poczucie teraz już twoje ciało nie należy do ciebie. Ale zobacz, że to właśnie kobiety sobie wbijają. Tak. Czemu tak jest? Wiesz, czy to są lęki, to też może być czasem zazdrość innych kobiet o sytuację ciąży, że ty w tej ciąży jesteś, ktoś nie jest, ktoś się latami stara, różne reakcje są nasze. Myślę, że ważne jest to w tym pierwszym trymestrze, bo my też często też z punktu widzenia medycznego o tym mówimy, że fajnie, że ta ciąża jest, jeżeli państwo na nią czekali, ale faktycznie gdzieś największy odsetek naturalnych poronień ma miejsce w pierwszym trymestrze. No tak. Stąd też zawsze jest taka informacja, ale też myślę, że to jest dla nas ukłon w stronę medyków, żebyśmy byli uważni na słowa, bo my patrzymy na to tak czysto medycznie. No wie pani, 15% poronień ciąż na tym etapie to jest naturalna rzecz. Czasem nawet lepiej, żeby się poroniło, niż żeby gdzieś tam jakieś wady się wykształciły. Natomiast myślę, że w toku właśnie bycia medykiem my zapominamy, że to jest druga strona i nie wiemy, jak ta para, jak ta kobieta na te słowa zareaguje. I teraz przyszła do gabinetu kobieta, która była szczęśliwa, zadowolona i dostała po prostu policzek w twarz na zasadzie zamiast cieszyć się tą ciążą, to teraz ja będę żyła w strachu i w lęku. I to już pierwszy jest krok do tego, że my zaczynamy w ten sposób produkować tak naprawdę patologię już okołoporodową, która też się będzie przekładała później na poród. No bo taka kobieta przecież po pierwszym trymestrze, jeżeli ona jest już w lęku, ona nagle nie zacznie ćwiczyć, chociaż dostanie zgodę, bo już ten lęk przez te kilka tygodni będzie w niej pracował. No i też wiemy, że jakby bycie w lęku może się przyczyniać też do ryzyka depresji okołoporodowej, gorsze samopoczucie psychiczne. To wszystko też może się przekładać na poród, w konsekwencji na wejście w rodzicielstwo, w macierzyństwo, a też okres po porodzie jest okresem bardzo specyficznym, gdzie właśnie to takie otulenie kobiety na 9 miesięcy w przeraźliwy lęk spowoduje więcej powikłań niż dobrego, bo być może doszłoby do tego poronienia, mówimy tutaj o ciąży naturalnie przebiegającej, niezależnie czy ta kobieta by to pranie powiesiła, czy go nie powiesiła. No zresztą wszystkie badania naukowe, nie ma badań naukowych, które by potwierdzały, że wieszanie prania, czy podnoszenie rąk do góry, tak, bo kubek też muszę z szafki ściągnąć, czy założyć sweter przez głowę. Tak, co mają powiedzieć kobiety, które już mają na przykład drugie dziecko? Tak, dokładnie. Muszą nosić to dziecko i ona słyszy nie dźwigaj. Więc ja myślę, że tutaj naprawdę powinniśmy być tacy wszyscy uważni i my jako kobiety ciężarne, jako medycy, jako specjaliści i zwracać uwagę na to, jakimi my się słowami posługujemy, bo ciąża fizjologiczna u kobiety zdrowej, u której nie ma w wywiadzie licznych poronień, jest stanem naturalnym i ona tak naprawdę w tym pierwszym trymestrze powinna funkcjonować normalnie. Nawet najnowsze wytyczne dotyczące treningu kobiet w ciąży mówią o tym, że kobiety, które na przykład przed ciążą nie były aktywne, one w ciąży od pierwszego dnia ciąży mogą dalej kontynuować swoją aktywność. Jeżeli nie były aktywne, mogą tą aktywność rozpocząć, a jeszcze kilka lat temu mówiliśmy, że dopiero po pierwszym trymestrze. Dzisiaj już zalecenia światowe i polskie rekomendacje ginekologów i położników odnośnie aktywności fizycznej mówią, że jeżeli wszystko jest okej, możesz w pierwszym trymestrze rozpocząć albo kontynuować aktywność fizyczną. Ale wiadomo, że my żyjemy latami w przekonaniach i w jakichś mitach. Nie zawsze ta wiedza bywa aktualizowana medyczna u niektórych specjalistów. I myślę, że to jest robienie kobietom bardzo dużej krzywdy. A nie uważasz, że też dużo kobiet trochę to traktuje jako wymówkę?
Czasem też. Tak jak wiesz, myślę, że tutaj też przyznasz, w końcu mogę pojeść za dwoje, nie dla dwojga. Ja nawet miałam taki etap właśnie, gdzie pomimo tego, że bardzo zdrowo się odżywiałam przed zajściem w ciążę, to miałam taki dosłownie miesiąc w pierwszym trymestrze, że tak sobie pomyślałam, kurde, no to w sumie jak ja już jestem w ciąży, ja mogę teraz wszystko. I wtedy tak naprawdę przytyłam najwięcej. To była totalna głupota, na szczęście szybko się ocknęłam z tego stanu. Ale właśnie mam też takie wrażenie, że dużo kobiet jednak sobie troszeczkę zwala na to i właśnie dobrze się z tym czuję. Tak, i jakie tu mamy zaprzeczenie, właśnie wracając do tego, co wcześniej mówiłyśmy, że będę sobie pozwalała na jedzenie za dwoje, na wszystkie przysmaki, których do tej pory unikałam. No wiadomo, smaki ciążowe w pierwszym trymestrze też się pojawiają, ale nie pójdę na spacer, bo aktywność fizyczna jest niebezpieczna w ciąży. Tak, ale właśnie też jeszcze bym chciała rozwinąć ten wątek, że właśnie tak sobie same narzucamy tą presję i też bym chciała bardzo zachęcić kobiety do mówieniu o swoich problemach i to jest na każdym etapie, bo też mam trochę, ja przynajmniej też popełniłam ten błąd, pomimo tego, że w moim małżeństwie rozmowa jest na pierwszym miejscu, to w czasie ciąży właśnie też nie chciałam tak stresować mojego męża, on nie chciał stresować mnie i też o wielu rzeczach nie rozmawialiśmy ze sobą. Ja nie chciałam ją mówić o swoich obawach, on nie chciał mówić o swoich i myślę, że to też bardzo dużo nam zabrało z tego czasu i właśnie dużo nam utrudniło w tym pierwszym trymestrze, bo tak naprawdę może byśmy sobie pomogli nawzajem, a przez to, że milczeliśmy w tym naszym bólu, no to jeszcze utrudniło sprawę. Tak, zwłaszcza, że czasem to milczenie jest takim milczeniem, ja nie będę jej czy jemu mówiła, bo on też przeżywa, też doświadcza tej ciąży, nie będę obarczać. No tak naprawdę te problemy są duże, jeżeli są w naszej głowie. Jak je przegadamy, to później się okazuje, że jest dużo łatwiej. Ale cenne jest to, co powiedziałaś, bo warto, żeby kobiety ciężarne też wiedziały, że w ogóle jakby na etapie ciąży osoba sprawująca opiekę nad kobietą ciężarną w pierwszym, w trzecim trymestrze i po porodzie powinna przeprowadzić kwestionariusz ryzyka wystąpienia depresji okołoporodowej, bo właśnie różne zaburzenia, odchylenia w stanie psychoemocjonalnym kobiety również uznajemy za czynnik ryzyka okołoporodowego. Dlaczego pierwszy i trzeci trymestr? No tak jak sama tutaj doświadczyłaś, że ten pierwszy trymestr jest najwięcej właśnie takiego nowych rzeczy się pojawia. Kobieta jest najbardziej emocjonalnie jakby odarta ze wszystkiego. Pojawienie się ciąży. Niby w tej ciąży jestem, ale ja w ogóle w sumie taka trochę to jest ciąża biomechaniczna. Już muszę na siebie uważać, coś się ze mną dzieje, ale ja jeszcze nie czuję tych ruchów, nie czuję tego dziecka, tego brzuszka jeszcze jako takiego nie ma. W różnych sytuacjach ta ciąża też się dzieje, czasem z zaskoczenia i nieplanowana. Trzeci trymestr też jest takim specyficznym czasem, kiedy kobieta będzie potrzebowała tej opieki emocjonalnej, takiej uważności na nią, no bo zbliża się też do porodu i to też może powodować wiele sytuacji. No i sam później proces wczesnego połogu wiąże się ze zmianami emocjonalnymi. Więc myślę, że my jako kobiety powinniśmy rozmawiać, wspierać się, nie oceniać się pod kątem tego, jak na przykład planujemy urodzić, bo to też jest często u kobiet, tak? Że ty jesteś lepszą mamą, bo urodziłaś ze znieczuleniem, bez znieczulenia, przez cięcie, nie przez cięcie. Ciąża i poród ja w ogóle właśnie tutaj wtrącę, ja miałam przed porodem wywiad i dostałam pytanie właśnie, jak planuję rodzić dziecko i ja powiedziałam, że planuję naturalnie. I wiesz, że pod tym wywiadem pojawił się hejt za to, że powiedziałam, że naturalnie, że w ogóle jakim prawem ja sobie daję prawo na ten wybór. Pomimo tego, że wybrałam jakby tą lepszą opcję naturalnie, to i tak było źle, bo przecież wiesz, ale jak to? Przecież rodzisz naturalnie, to jest normalne, tak? Że przecież ja mam prawo do tego wyboru, czy chcę rodzić przez cesarskie cięcie. I akurat wybrałam poród naturalny, ale też w ogóle nie rozumiem tej nagonki na cesarskie cięcie, czy na jakieś inne, wiesz o co chodzi, sposoby. Dlaczego? Jeżeli to ma kobiecie ułatwić sprawę i ma się lepiej czuć psychicznie, ja zawsze to powtarzam, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko, więc właśnie nie rozumiem, czemu sobie to robimy, naprawdę, my nawzajem. No właśnie, tym bardziej, że na przykład ja osobiście, pracując z kobietami w ciąży jest 17 już lat, w okresie ciążowym, jeszcze wcześniej niż jako położna nawet, nigdy nie spotkałam się z kobietą, która urodziła naturalnie, żeby oceniała kobietę, która miała cięcie cesarskie, że jest gorszą matką. Ale cały czas taka dyskusja wybrzmiewa w internecie. Też mam czasem takie wrażenie, że kobiety, które są znane w przestrzeni medialnej, właśnie czy są aktorkami, influencerkami, są osobami publicznymi, jakoś tak z założenia się zakłada, że to na pewno będzie miała cięcie, bo pani z telewizji.
Tak jest. Bo stać ją na wybór. Tak, no i ona się też nie chce umęczyć, nie chce być spocona. Chce szybciej wrócić do formy, gdzie tak naprawdę powrót do formy po cięciu cesarskim jest 2 tygodnie dłuższy. A jakie zmiany fizjologiczne są takie najczęściej spotykane? Czego możemy się spodziewać? W pierwszym trymestrze przede wszystkim największe będą zmiany hormonalne, które będą wpływały na ten stan psychoemocjonalny, ale też fizyczny, więc kobieta ma prawo czuć się zmęczona cały czas, chcieć spać. Najbardziej ulubione perfumy mogą być zapachem, którego nie znoszą i to bywa zaskakująco, czy różne smaki, ulubione potrawy. Czasami kobiety, które są wegankami, wegetariankami, są zaskoczone, że one czują usilną potrzebę właśnie zjedzenia mięsa. I myślę, że ten pierwszy trymestr pod tym kątem takim biomechanicznym gry hormonalnej w organizmie kobiety jest po prostu trudny, ta senność. Drugi trymestr określamy w położnictwie bardzo często jako syndrom miesiąca miodowego, bo to jest taki czas, że to zmęczenie pierwszego trymestru już odeszło. Kobieta zaczyna czuć ruchy dziecka. Brzuszek jest już widoczny, ale nie jest na tyle ciężki, żeby jej utrudniał codzienne życie. Piersi się zaokrąglają. Często kobiety właśnie czują, że ja już jestem taka bardzo pełna kobiecości. Niejednokrotnie cera się poprawia. I trzeci trymestr znowu jest takim trymestrem, który się może wiązać u kobiety z takim poczuciem, że jest mi ciężko. Już bym chciała urodzić. Czuję się jak wieloryb wyrzucony na brzeg morza. Często wzbudza to też poczucie winy u kobiet. Na poziomie psychicznym też pojawia się bardzo głęboka regresja intelektualna. Znaczy ona może być całą ciążę. Nie wiem, jak u ciebie było, czy czułaś to zwolnienie procesu. Ja do teraz jeszcze czuję właśnie. No, bo jeszcze jesteś świeżo po porodzie, więc to też tak mówi się, że do Musiałam roku. sobie wszystko zapisywać w kalendarzu. Nie było w ogóle szans, żebym pamiętała o jakichś spotkaniach, nic. Wszystko musiałam zapisywać. No właśnie, i to też może być bardzo trudne, ten regres intelektualny dla kobiet, który się w tym ostatnim miesiącu nasila. On jest nam potrzebny po to, żebyśmy my właśnie przeszły na tą starą korę mózgową, która odpowiada za poród. Im bardziej jesteśmy właśnie takie dzikie, zwierzęce, pierwotne, im bardziej sobie pozwalamy na niekontrolowanie się, a nie analizowanie, tym łatwiej jest rozpocząć się porodowi, przebiegać porodowi, czyli też trochę otworzyć się na taki instynkt, chociaż też wiem, że teraz w przestrzeni publicznej są dyskusje, czy instynkt istnieje, czy nie istnieje u kobiet. Ale właśnie za te procesy porodowo, później laktacyjne, połogowe głównie odpowiada ta stara kora mózgowa. To się też ten regres intelektualny też się będzie pogłębiał właśnie świeżo po porodzie, bo my mamy odbierać, być reaktywne na komunikaty ze strony dziecka, ale dziecko się z nami nie komunikuje, mamo chce jeść w pierwszym tygodniu po porodzie. No różne dolegliwości fizyczne się mogą pojawiać, bo zmienia się ciało, nie ma się co oszukiwać. Te kilogramy, te 15-18 kilogramów przybytku masy ciała to jest norma i też musimy o tym kobietom mówić, że to nie jest tak, że ona obrosła w tłuszcz 15 kilogramów, bo jakby zawartość z samej jamy macicy, dziecka, płyn owodniowy, pępowina, łożysko, no to po porodzie średnio kobieta ma z 5 kilo na minusie już z samego faktu, że dziecko przyszło na świat zewnętrzny. Zmieniają się piersi, one mogą być bardziej obrzęknięte, bardziej obolałe. Niektóre kobiety się nawet czasem stresują, że te piersi im nie urosły, w związku z tym może tego mleka nie będzie, co nie ma ze sobą związku, też musimy to powiedzieć. Różne dolegliwości w aparacie ruchu, tak? Czyli bóle spojenia łonowego, stawów krzyżowo-biodrowych, bioder, kręgosłupa, zmiana postawy ciała. Ale musimy o tym wiedzieć, że poza tym, że to jest fizjologia, to wiele można z tym zdziałać na poziomie żywienia, na poziomie fizjoterapii uroginekologicznej, ruchu też, bo ruch obecnie, to jest bardzo ciekawe właśnie znowu do tego wracając, że obecnie zalecenia światowe mówią o tym, że brak ruchu w ciąży jest zachowaniem ryzykownym. Także trochę się zmieniło. Okej, no tak. No ja właśnie w tym pierwszym trymestrze miałam takie objawy właśnie, wszystko, tak naprawdę wszystko to, co powiedziałaś. Czyli po prostu bardzo duża senność, różnie z tymi smakami, zapachami. Jak otworzyłam lodówkę w domu, to od razu tak dziwnie w ogóle nie mogłam gotować. Ale właśnie u mnie wszystko zmieniło się w drugim trymestrze i każdy mi mówił, że w trzecim wróci. Mi na szczęście nie wróciło, ale też myślę, że dużo mi pomógł właśnie ruch. Ta aktywność fizyczna. Ja też chodziłam do właśnie fizjoterapeutki, też mieliśmy kontakt z położną i naprawdę uważam, już teraz mogę to powiedzieć na chłodno, że byłam taka naprawdę bardzo dobrze przygotowana do tego porodu. Cieszę się, że tak zrobiłam. Że właśnie nie zrezygnowałam z tej aktywności, bo to też troszeczkę u mnie było na zasadzie, że jak ja bym z tego zrezygnowała, to trochę bym zrezygnowała z samej siebie. Tak.
Tak. I to mi bardzo psychicznie pomogło. Też jak chodziłam do fizjoterapeutki i ona mi pokazywała ćwiczenia, pozycje porodowe. Tak. I też właśnie dostawałam bardzo dużo wiadomości, że zobaczysz, że to jest taki ból, że to w ogóle zapomnisz o tych ćwiczeniach. Nie zapomniałam o tych ćwiczeniach. I pomimo tego, że już w trakcie porodu też troszeczkę bardziej ciało przejęło na tą kontrolę i po prostu właśnie, ciało mnie prowadziło, co ja mam robić. No to też na tej początkowej fazie skurczy ja rzeczywiście korzystałam z tego, co mówiła mi fizjoterapeutka, więc też uważam, że to jest naprawdę bardzo ważne. Ale co jeszcze? Ja przed zajściem w ciążę, pomimo tego, że się staraliśmy z mężem, to bardzo bałam się porodu. Naprawdę, ja potrafiłam się budzić w nocy z koszmarami. Boże, dobra, zajdę w tą ciążę, ale co dalej? Jak ja urodzę to dziecko? Jak ono ma ze mnie wyjść? I to się zmieniło u mnie o 180 stopni, jak już zrobiłam test i okazało się, że jest pozytywny. I wtedy jakby już pomyślałam sobie, no dobra, no w sumie urodzę. Większość kobiet rodzi naturalnie, więc dam radę. Ale właśnie to przygotowanie, te ćwiczenia bardzo pomagały mi psychicznie. Że tak sobie myślałam, nawet jeżeli ja tego nie wykorzystam w porodzie, to po prostu ja się do tego przygotowuję i ja wiem, że daję z siebie 100%, żeby było dobrze i mi to tak bardzo pomogło i miałam taki spokój dzięki temu, więc też bardzo polecam i uważam, że to jest naprawdę świetna inwestycja. Tak, i wiesz, to takie poczucie, że później, nawet jeżeli ten poród przebiegł zupełnie inaczej niż ty sobie wyobrażałaś, zależało ci na naturalnym, skończył się cięciem, to też w kobiecie zostaje takie poczucie ale wiem, że zrobiłam wszystko, co mogłam pod tym kątem. Tak. No i też myślę, że tu ważne, żeby nasze słuchające nas kobiety czy pary wiedziały o tym, że tak jak wspomniałaś, że korzystałaś z edukacji u położnej, no wiadomo, mamy sektor prywatny, komercyjny i ten NFZ-owski, ale wiele kobiet nadal o tym nie wie, że od 21 tygodnia ciąży każda kobieta, która jest w ciąży, ma prawo do edukacji u położnej w ramach właśnie NFZ-u. W przychodni trzeba swoją położną podstawowej opieki zdrowotnej znaleźć. I od 21 tygodnia do 32 kobieta ma prawo do jednej wizyty edukacyjnej w tygodniu. No Ona może być na terenie przychodni albo właśnie na terenie też wizyty domowej. Czasami przychodnie robią to w formie grupowej, tak a la szkoła rodzenia. Od 32 tygodnia już do terminu porodu 2 wizyty w tygodniu przysługują. Czyli w sumie około, jakbyś tak spojrzeć tutaj w rekomendacje wytyczne i tego, co się kobiecie należy, to jest 26 wizyt u położnej edukacyjnych, poza oczywiście prowadzeniem ciąży u lekarza bądź u położnej. No, i niestety problem jest z tym, że kobiety często o tym nie wiedzą. Myślę, że też ważne, żeby wiedziały, że osoba, która prowadzi ciążę, powinna o tym kobietę poinformować na etapie zbliżania się do 21 tygodnia. Co więcej, ta położna, o której się edukujemy, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, że ty miałaś tą taką ciągłość opieki, bo później położna z porodu przychodziła do ciebie, no bo też pracowała w przychodni, więc jest to duże poczucie bezpieczeństwa. Później ta położna, która nas edukuje na etapie ciąży, jest naszą położną środowiskową. Więc też nie stykamy się w tych sytuacjach takich nowych, poporodowych z nową osobą. Tylko już wiem, że pani Ksińska już mnie widziała, już się znamy. I warto, żeby kobiety szukały tych swoich położnych środowiskowych. No, ale to jest w ogóle mega szokujące. Ja jakby rozmawiam z tyloma kobietami i w ogóle nawet o tym nie słyszałam. Tak, no bo my żeśmy się tak uwieślili na te szkoły rodzenia. W Warszawie jest akurat tak fajnie, że miasto finansuje szkoły rodzenia dla kobiet, które są zameldowane w Warszawie albo rozliczają podatek, ale nie w każdym mieście tak jest. Natomiast ta edukacja przedporodowa u położnej jest to czynnik już finansowany z NFZ-u i myślę, że warto wykorzystać skorzystać z tego. Poza oczywiście jakąś tam ofertą dodatkową w przestrzeni internetu czy usług komercyjnego rynku. No ale to jest nasze prawo i warto o tym wiedzieć. Super. Fajnie, że to powiedziałaś, naprawdę. No, bo sama wiesz, że ta edukacja, to zbliżenie się do tej wiedzy trochę nam ten lęk zmniejsza. Nie zagwarantuję, że będzie. Zresztą w ogóle, nawet jak powiedziałaś, ile to jest wizyt, to wątpię, żeby któraś kobieta aż chciała skorzystać ze wszystkich, więc tym bardziej, nie wiem, mi się wydaje, że nawet jakby te 5 wizyt miała w ciąży, to już było super. Więc szkoda właśnie, że się o tym nie mówi. Szkoda, że lekarze o tym nie mówią. A to już tyle lat jest, dlatego mówię, zwracajcie uwagę swoim lekarzom prowadzącym. Może być też tak, że ciążę prowadzi położna. Według prawa w Polsce jest to możliwe, jeżeli to jest ciąża fizjologiczna. Nadal jest to mało popularne, ale jeżeli lekarz prowadzi ciążę, bo to zapewnia standard opieki okołoporodowej. To też jest taki ważny dokument, z którym wydaje mi się, że tak jak prawa pacjenta, każdy pacjent zna, tak nasze prawa porodowe są zawarte w tym.
takim papierku ważnym, akcie prawnym, żeby się z tym zapoznać. A jaka jest rola położnej i do kogo warto się jeszcze udać w tym okresie ciąży? No to jest tak, jakbyśmy mieli taki algorytm postępowania, opracować, zachodzę w ciążę, widzę 2 kreski, co zrobić, do kogo się udać. Dzisiaj żyjemy w takich ciekawych czasach, że tak jak nasze mamy nie miały dostępu do wiedzy, tak my jako kobiety, bo też mówię jako mama 2 dzieci, mamy tej wiedzy aż za dużo, mam wrażenie. I lepiej uciekać, właśnie można powiedzieć, od kogo uciekać. Ja właśnie bym jeszcze chciała tutaj zaznaczyć, bardzo się cieszę, że nie zapisałam się na żadną grupę facebookową z mamami. Tak. Tak, bo tam ilość słyszałam, że to jest najgorsze przekleństwo. Tak, ja myślę, że czasami zamiast się wspierać na tych grupach, to kobiety sobie jeszcze dokładają. Właśnie ja widzę, że ty masz trochę te inne doświadczenia, bo ty tak mówisz, że te kobiety, jakby opisujesz to, że kobiety się tak bardziej wspierają, a ja właśnie mam zupełnie inne doświadczenie, bo ja mam wrażenie, że cały czas kobiety się atakują. I to jest, to wszystko ale zależy, właśnie widzisz, tak. W jakiej przestrzeni... A też w internecie jest trochę inaczej niż w realnym życiu, nie oszukujmy się. Tak. No to jest prawda. Natomiast faktycznie też na przykład coraz więcej kobiet zaczyna korzystać z takich kręgów dla kobiet w ciąży, czy później świeżo urodzonych mam. Aczkolwiek nie jest to, że tak powiem, mainstreamowe, tylko bardziej niszowe i to już kobiet, które już muszą wpisać w ten internet jakaś grupa wsparcia, krąg matek, żeby znaleźć to miejsce. Natomiast no właśnie, zachodzimy w ciążę. Jeżeli wszystko jest okej, to możemy się zgłosić do położnej do prowadzenia ciąży, takiej opieki medycznej i jakby położna realizuje dokładnie taki sam standard prowadzenia ciąży, badań jak lekarz ginekolog. Jeżeli nie mamy dostępu albo ciąża od początku wiemy, że nie jest fizjologiczna, no to opiekę sprawuje nad nami lekarz ginekolog. I tak, 21 tygodni, mówiąc tutaj o tym sektorze finansowanym z NFZ-u, też edukacja u położnej, o czym powiedziałyśmy wcześniej. Jeżeli występują jakieś zespoły bólowe, no to oczywiście fizjoterapia też jest finansowana. Kobieta w ciąży tak naprawdę powinna mieć zrealizowaną wizytę w ciągu 7 dni od potrzeby. Natomiast nie jest to czysto fizjoterapia uroginekologiczna, która zajmuje się problemami związanymi z miednicą, z bliznami, z problemami typowo kobiecymi, wysiłkowe nietrzymanie moczu. I o tej dziedzinie też warto wiedzieć. Pomimo, że nie jest to usługa z NFZ-u, tylko jest to usługa komercyjna, to warto, żeby kobiety wiedziały, że one w ciąży nie muszą żyć w bólu. To znaczy, jeżeli coś w ciele boli i ktoś mówi, że proszę leżeć, to przejdzie, to uciekać, gdzie pieprz rośnie od takiego specjalisty. Bo nie przejdzie, a będzie jeszcze trudniej prawdopodobnie, a po porodzie się nasili, więc wszystkie dolegliwości bólowe kręgosłupa, obszaru miednicy, aparatu ruchu naszego, jak najszybciej fizjoterapia. Najlepiej też uroginekologiczna, ewentualnie jak mamy dostęp do osteopaty. Część położnych też zaczyna już się w kierunku fizjoterapii uroginekologicznej specjalizować. Myślę, że jeszcze 2 ważne specjalności, które gdzieś warto wziąć pod uwagę, to jest z jednej strony doula, a z drugiej strony też po prostu psycholog, psychoterapeuta czasami, jeżeli nasze samopoczucie w ciąży jest obniżone i ten poziom obniżonego samopoczucia trwa znacznie dłużej niż miesiąc czasu, to jest takie zielone światło ku temu, żeby jednak zwrócić się do psychologa, psychoterapeuty, najlepiej takiego, który specjalizuje się w psychologii okołoporodowej, bo to też jest taka dość specyficzna ścieżka psychologii pracy z taką kobietą. Jeżeli jest podejrzenie depresji, to na pewno też tutaj wsparcie psychiatry będzie nieodłączne, bo depresję leczymy dwutorowo, psychoterapia i farmakologiczne leczenie. Natomiast jeżeli chodzi o doulę, to jest takie nasze niemedyczne wsparcie, czyli jeżeli mamy takie wrażenie, że lekarz skupia się czysto na medycznych aspektach prowadzenia ciąży, położna też edukacyjnych, poza aspektami medycznymi, też jednak w kanwie położnej jest wsparcie takie bliskościowe kobiety. Tak? Nie chcę mówić, że psychoterapeutyczne, bo tutaj do tego są potrzebne kompetencje, to już jest psychoterapia, ale też taką po prostu koleżanką, kobietą mądrą, doświadczoną, wspierającą na drodze, żeby się wygadać, pogadać, gdzieś otulić te lęki na takim przyjacielskim poziomie. Myślę, że ta doula też jest takim dobrym rozwiązaniem, bo doula jest specjalistką, która będzie wspierała kobietę w jej decyzjach. Ale też troszkę tej wiedzy musi mieć na temat przebiegu porodu. Często pada takie pytanie, dobra, ale czym się różni doula od partnera? Przede wszystkim tym, że doula też nie wchodzi emocjonalnie. Tak? Ona, jeżeli się z tobą styka, mówisz o jakichś lękach związanych z ciążą czy różnych utrapieniach, to partner może odbierać to bardzo emocjonalnie, bo też to doświadcza, jest w relacji z tobą. Doula natomiast do tego podchodzi profesjonalnie,
i też już ma wiedzę, może nie chcę mówić, że medyczną, ale dotyczącą fizjologii czasu ciąży, porodu, połogu. Także tutaj... No dobra, ale ja jednak bym chciała nacisnąć na to, żeby nie omijać tego partnera. Tak, no właśnie. Bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo, właśnie... żeby tak się nie oddalać od siebie, tak, prawda? I żeby on się czuł jednak w tym wszystkim też taki ważny. Dlatego my się tak tutaj w tym podcaście, w tej rozmowie skupiamy na tej kobiecie, ale właśnie jestem ciekawa, jak było u was, czy twój partner doświadczał syndromu Kuwady, bo też o tym nie wiemy. Nie wiem, co to dokładnie znaczy syndrom Kuwady, ale mój partner zdecydowanie łączy ze mną wszystkie te emocje, które miałam. Zdecydowanie właśnie w tym pierwszym trymestrze miał tak samo dużo lęków i strachu, tylko on jest taki, że bardzo dużo bierze na siebie i zawsze, no właśnie zawsze chce mnie jak najbardziej wesprzeć. Tak. I to jest z jednej strony piękne, a z drugiej strony wiem, że jego też to obciąża. No tak, a on też nie musi gdzieś być ta granica między wsparciem partnerem, a byciem terapeutą. To jest zawsze tak. Ja mam jakiś problem, mówię mu o nim i on tak widzę, że... czuję, że tak mnie chce wesprzeć, mówi mi bardzo fajne rzeczy. No naprawdę zawsze wie, co powiedzieć, a potem jak już ten problem mija, to on mówi, wiesz co, powiem ci szczerze, że ja miałam dokładnie to samo, co ty, ale nie chciałam, żebyś była zdenerwowana. Znaczy dociążać cię. No? Tak, żeby jeszcze mnie nie dociążać i żeby jeszcze mi tam w głowie bardziej nie mieszać, więc jestem mu za to naprawdę bardzo wdzięczna, bo uważam, że jest bardzo silnym człowiekiem, bo to trzeba mieć siłę, żeby tak wziąć na siebie ten problem, tak? No bo tak to wygląda. On po prostu bierze na siebie ten problem. I naprawdę mam nadzieję, że każda kobieta może na to liczyć w swoim domu, bo uważam, że to jest po prostu nieocenione wsparcie. No właśnie. A poza tym, że ten partner, no pewnie są różne relacje, tak? No nie ma się co oszukiwać, że nie wszyscy są tacy cudowni. No nie. Ale też myślę, że nawet jeżeli mamy tego cudownego partnera, tak jak to u was jest, że masz takie solidne wsparcie, że też trzeba pamiętać, że on właśnie też przeżywa tą kuwadę, czyli to jest syndrom wysiadywania ciąży, współodczuwania. I na poziomie, jakby potwierdzają to różne badania naukowe, że właśnie mężczyzna na przykład fizycznie może być w ciąży. Czyli na przykład zaczyna tyć. Tak było. Zaczyna mieć bóle kręgosłupa, mdłości, problemy trawienne, wstaje w nocy siusiu, nigdy tego nie robił. Jakiś taki podbuzowany emocjonalnie chodzi. Z jedzeniem zdecydowanie tak było. On mnie zabije za to. Tak było. Że nawet był taki chwilowy okres, gdzie on przytył chyba więcej niż ja. Później szybko schudł, ale właśnie tak było, tak z tym jedzeniem, że się śmieliśmy. Nawet zrobiliśmy sobie takie zdjęcie, kto ma większy brzuszek ciążowy. Tak, ciąża spożywcza tak zwana. Ale właśnie najczęściej wtedy panowie mają takie doświadczenia ze szkoły rodzenia, oni mówią, nie, ja po prostu jej towarzyszę w jej jedzeniu, a tu bardziej chodzi o to, że on się tak właśnie bardzo identyfikuje z tą ciążą, przyjmuje trochę tą ciążę też na siebie. No i też właśnie, my tutaj mówiliśmy, że kobieta w lęku, pierwszy trymestr, ale mężczyźni też są często w różnym lęku, bo my myślimy tak, no dobra, żeby ciąża była zdrowa do porodu, jak urodzić, jaki poród będzie lepszy. A ja mam takie doświadczenia w rozmowie z mężczyznami, że oni są trochę sami w tym wszystkim. Bo tak, o kobiecie, o mężczyźnie w ciąży znowu mówi przysłowiowo baba. Albo psycholożka, albo położna. Brakuje na przykład mężczyzn w szkołach rodzenia, którzy po prostu pogadają na tych zajęciach, czy doświadczonych ojców, czy nie wiem, właśnie może psychologów męskich, psychoterapeutów, którzy takie zajęcia w stawaniu się ojcem mogą poprowadzić, z czym się ten czas wiąże, wesprzeć ich. Panowie też, myślę, często z tego, co jakby z rozmów wynika, oni też myślą do przodu, no poza zabezpieczeniem właśnie gniazda, bo zmiana mieszkania, samochodu, finanse, może jakaś... A też jeszcze pamiętajmy o tym okresie, kiedy się staracie o to dziecko i przecież mężczyzna też ma ogromną presję, że on, no wiesz, to jest takie męskie, on musi spełnić się w tej roli. No tak jest. No właśnie ja bym bardzo chciała na to naciskać, żeby pamiętać o tych mężczyznach, bo to jest naprawdę przykre, że dużo kobiet gdzieś tam się odsuwa, tak naprawdę same sobie robią krzywdę. Szczególnie właśnie po porodzie, ale to do tego jeszcze dojdziemy. Tak, no i tak jak mówię, nasi partnerzy też mają różne wzorce z domu bycia ojcem i to też jest czynnik, który może pracować w nich przez całą ciążę. No my z tymi emocjami, znów troszkę generalizując, ale jednak jako kobiety łatwiej nam jest wyjść z emocjami, to tak z siebie wyrzucić na zewnątrz. A on idzie do tej jaskini z tym. I tak, nie dość, że
musi czasami ponieść to, co ta kobieta mu podarowała w emocjach, no bo ona ma prawo, bo ona jest w ciąży, tak on jeszcze się wycofuje do tej jaskini i tam swoje przerabia, bo być może właśnie zastanawia się, jakim tym ojcem będzie. Nie miał wzoru, więc nie chce powtórzyć pewnych rzeczy. Iść do tego porodu, czy nie iść. Tam naprawdę w tej bańce męskiej mam wrażenie tyle rośnie, tylko no nie powie. Ale właśnie to też fajne, bo w pierwszym trymestrze właśnie tak Patryk bardzo mnie mocno wspierał i tak razem gdzieś tam byliśmy w tym wszystkim, a z kolei ja od drugiego trymestru do końca ciąży i mam wrażenie, że teraz cały czas się to ciągnie, że właśnie miałam taki wyrzut szczęścia i takich tych pozytywnych myśli, że wręcz mogę powiedzieć, że to był najfajniejszy okres w naszym związku. No właśnie, ja się bałam się trochę, że kurde urodzę i te hormony znowu się zmienią i że będzie gorzej, ale na szczęście odpukać. Na razie jest fajnie. A jak u was na przykład było właśnie, bo to też jest taki częsty temat par, z tą decyzją o porodzie? To są różne mity też. Nie? Mój mąż nie chciał być przy porodzie. On w ogóle cały związek wcześniej, cały okres starania się podkreślał, że na pewno nie będzie przy porodzie i tak naprawdę ja nawet nie wiem, kiedy on zmienił to zdanie. Nie wiem kiedy. Chyba właśnie w trakcie szkoły rodzenia. Nagle uznał, że jak położna zaczęła mówić o tym pierwszym kontakcie, to ciało do ciała, że kładzie tego maluszka, to chyba on taki poczuł się trochę zazdrosny, że to ja będę tą osobą, że tylko ja będę to czuć. No i finalnie zdecydował się na obecność, ale też u nas było tak, że w takim momencie, kiedy scena była najbardziej hardkorowa, to ja powiedziałam mu, wiesz co, Patryk, wyjdź na chwilkę, bo ja po prostu też muszę się skupić w 100% na sobie. I on się odwrócił, dał mi ten komfort, że ja się nie musiałam nim krępować, a jednocześnie on tego wszystkiego tak bardzo nie widział, a był aktywny i był przy mnie. Więc to fajnie wyszło w sumie w tym porodzie. No, wiesz, i tak jak słucham, jak też opowiadasz o swoich doświadczeniach, to dla mnie to jest takie jedno słowo, jako dla położnej, która spina ten czas, że w tym jesteście dwoje. Tak. I w tej ciąży, i w tym porodzie, nawet jak para nie planuje rodzić razem, no to też wiem, tak jak rozmawiam z parami, bardzo często mówią, że my zdecydowaliśmy, że nie, ale czasami, bo na przykład partner jest bardzo wrażliwy i on nie chce i to absolutnie nie świadczy o tym, czy to jest dobry związek, czy niedobry. Oczywiście, że tak. Tylko właśnie, że jest ta przestrzeń. Ja w ogóle go nie namawiałam. Tak. Ja mówię, słuchaj, właśnie. Nie chcesz, dobrze. Jeżeli ty masz później mieć jakąś traumę, masz inaczej na mnie patrzeć, masz jakoś gorzej ma być między nami, to spoko, ja sobie poradzę. Ja nawet szczerze mówiąc tak sobie myślałam, że może lepiej jak będę sama, bo ja wiem, że tak, skupię się na sobie. Ja to się w ogóle bałam, że on zacznie dzwonić do całej rodziny na kamerce podczas porodu, bo to jest taki człowiek, taki wariat, nie? Więc mówię, dobra, nie chcesz być, to spoko. No ale w końcu się zdecydował, że będzie i też bardzo fajnie ale to też jest właśnie, kwestia szkoły rodzenia i naszej położnej, że ona po prostu bardzo fajnie to wytłumaczyła w obie strony. I powiedziała, słuchaj, ty jesteś facetem i ty masz być tą oazą spokoju, a ty jesteś kobietą i masz go też szanować i to nie ma być tak, że to jest jakiś tam gość, który tylko to jest ojciec. Tak. I to było naprawdę, ona tak fajnie to wszystko wytłumaczyła, że jemu to dodało siły i mi to dodało siły, więc ja osobiście bardzo zachęcam do szkoły rodzenia. Może akurat mi się tak fajnie trafiło, ale to był super czas i bardzo dużo z tego wyciągnęliśmy. No i znowu też ta przestrzeń, nie? Bo tak, początek ciąży, lęk, który był u ciebie, ale też lęki, które u niego prawdopodobnie jakieś były. To, co cały czas podkreślasz, ta wspólna rozmowa, żeby rozumieć tą drugą stronę, że to nie tylko ja jako ta ciężarna, która fizycznie na pewno trochę ma ciężej, bo nosisz, to ciało się zmienia, ale że ten partner też tam to przeżywa i że ta decyzja o porodzie wspólnym też powinna być trochę wspólna, żeby tam nikt ze sobą nie szedł na siłę, bo to nie świadczy o tym, czy ty będziesz dobrym ojcem, czy nie, czy on będzie, czy nie będzie przy tym porodzie, a żeby właśnie to dziecko zakładajmy, że rodzi się jakby z miłości i żeby w tej miłości się rodziło i w takim szacunku obopólnych stron. Dokładnie. A co więcej, w porodzie też położne gdzieś tam często, mogę mówić w swoim imieniu, ale też w imieniu koleżanek, z którymi współpracuję, że gdzieś tam widać, że ktoś tam jest na siłę. Zresztą też się spotykam z takimi czasami słowami, że a co, niech popatrzy, jak się męczę. Nie? I bo czemu nie on, tylko ja.
Tak. A ja to właśnie, jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży, to sobie pomyślałam, Boże, jak dobrze, że to ja jestem w tej ciąży, że przecież kobiety są silniejsze. Kiedyś był bardzo fajny eksperyment przeprowadzany właśnie przez położną, pewnie wszystkim znanym, Żanetkę Kalytę i Przemka Kossakowskiego. I jedna z położnych podłączała tens. Są takie I tam doszedł, chociaż wiadomo, że ten tens nie daje takich odczuć bólowych, jak faktycznie poród, ale jakby, że... Przemek, który podlegał eksperymentowi, doszedł do 8 centymetrów. Słuchaj, i tak nie przeżyjemy tego, co przeżywa facet podczas przeziębienia. No tak. Nie oszukujmy się. I temperatura 37. I teraz panowie tutaj zjedzą. A czy coś cię, Marietta, zaskoczyła w porodzie? Bo z jednej strony tutaj mówiłaś, że szkoła was super przygotowała, tak. Bo myślę, że to też jest fajne, żeby się podzielić z kobietami, czy można się w 100% przygotować, czy jednak dać sobie tą przestrzeń na jakieś zaskoczenie i co było zaskakujące dla was? No to jak już wcześniej wspomniałam, że ja rzeczywiście dałam z siebie 100%, żeby się przygotować, ale uważam, że nie da się w 100% przygotować i uważam, że nie da się do niczego w 100% przygotować w życiu. A poród, ja akurat miałam bardzo szybki poród, bo tak naprawdę mój poród trwał godzinę, on był wywoływany i też nie ukrywam, że dobrze go wspominam, ponieważ ja, pomimo tego, że ból był naprawdę duży, to nie jest tak, że ja nie czułam tego bólu. Tak. Czułam, ale nie zdążyłam się nim po prostu zmęczyć. Nie zdążyłam się nim tak zirytować. Nie wyobrażam sobie, co by było z moją głową, gdybym go czuła przez tam 20 godzin, jak niektóre kobiety rodzą. Po prostu ten czas był za szybki, żeby to tak poczuć w pełni. Natomiast co mnie zaskoczyło? Bardzo mnie zaskoczyły skurcze parte. I bardzo mnie zaskoczyło to, że ja podczas tych skurczy właśnie straciłam trochę głowę i kontakt z moją położną. I ona coś do mnie mówiła, oddychaj, tam jakby próbowała mnie uspokoić, a ja miałam, jedyny lęk, który miałam przed porodem, to żeby nie popękać. Bardzo się tego bałam i właśnie jak robiłyśmy plan porodu, no to wiedziałam, że oczywiście to tak nie pójdzie wszystko krok po kroczku, jak sobie wypiszę, ale cały czas jej zaznaczałam, proszę cię, pilnuj mi tego krocza, żeby mi tam nic nie pękło. I w momencie, kiedy pojawiły się te skurcze parte, to tak mówię, wiesz, ja zamiast skupiać się na wypychaniu tego dziecka, to skupiałam się na tym, żeby nie popękać. I to jakby, i znowu to sparaliżowało mnie trochę. I ona mówi, oddychaj, rób spokojnie, przecież jakby to dziecko naprawdę już z ciebie wychodzi, bo to było tak wszystko szybko. A ja trochę mam wrażenie, że utrudniłam, bo naprawdę to moje ciało bardzo chciało, żeby rzucić to dziecko i co mogłabym polecić tutaj, to naprawdę słuchać się swojego organizmu, swojego ciała i podążać za nim. I to też mówiła nam położona szkole rodzenia. I ja też uważam, że dużo dałam przestrzeni na ten instynkt, ale też w 100% tak idealnie nie było. No i co mnie jeszcze bardzo zaskoczyło, to, że ja straciłam bardzo dużo krwi i musiałam mieć na drugi dzień tą krew przetaczaną, więc to już było tak ponad normę. Więc to też było dla mnie takie szokujące, bo nawet się nie spodziewałam, że tak się może wydarzyć. Jakby wcześniej o tym nie słyszałam. Bardzo mnie zaskoczył i to już tak naprawdę mnie zaskoczył. Mam filmik z tego wydarzenia. Jak wyciągnęli to dziecko i pani mi pokazała, wiesz, i to jest taki kurczak po prostu wiszący nad tobą fioletowy. I ja zamiast chcieć go przytulić, to ja powiedziałam, nie dawajcie mi go. Ja poczułam po prostu taki lęk, że ja, nie wiem, rzucę nim. Że on mi... Naprawdę, ja miałam coś takiego, taki szok. Po prostu to był dla mnie taki szok. Patryk mówi, że jak patrzył na mnie, to myślał, że ja zaraz umrę. Ja po prostu miałam taką minę. Nie mogłam w ogóle złapać oddechu i położyli mi to dziecko, a ja się bałam, że będę miał jakiś taki dziwny odruch, że coś mu zrobię po prostu. Że wiesz, byłam w takim amoku. Więc to było bardzo zaskakujące, ale na szczęście szybko minęło. I jak już mi go przyłożyli do piersi, to już było takie wszystko okej, spoko, udało się. Już żyję, płaczę, jest dobrze. Ja myślę, że to też właśnie trzeba podkreślić, bo ten drugi okres porodu, to parcie bardzo często kobiety zaskakuje, bo mamy też różne wyobrażenia, że albo to będzie jak na filmach, że tą głowę nam pchają, nogi szeroko, okazuje się, że jest zupełnie inaczej, że nawet nie trzeba czasem przejść, bo to samo idzie. To właśnie samo szło. Tak, a ja się bez sensu zapierałam. No właśnie, nie? Tak. A są kobiety, które na przykład właśnie one się nastawiają, że one że samo będzie szło, ale trochę inaczej ten poród przebiega. To bardzo cenne, co wspomniałaś, że przychodzi taki moment w porodzie, że ty tracisz kontrolę. Tak.
I to jest naturalne dla porodu, żeby nie mieć z tego poczucia wyrzutów sumienia. Potem mamy położną w trakcie porodu, która w tym drugim okresie już jest z nami cały czas i ona jakby prowadzi nas w tym porodzie, daje wskazówki, ale dać sobie prawo na to, jak ja to mówię, takie porodowe odkorowanie, odjechanie na planetę poród, bo tak są hormony rozhulane w porodzie na tym etapie, że to ma takie być. Że my mamy nie kontrolować. Mamy mieć wręcz poczucie, że po prostu jakiś zew natury nami steruje. I bardzo mądrą rzecz, którą powiedziałaś, myślę, że to też jest do podkreślenia, że im bardziej skupiamy się na tym, żeby nie popękać już na tym etapie końcowym porodu, kiedy ta główka styka się z tym kroczem, tym bardziej nasze ciało się napina. Więc właśnie po to też położne często mówią: wydychaj dziecko, wypuść go, puść ją, puść go, żeby zmienić tą percepcję, tą trajektorię myślenia, ojejku, żebym nie popękała, bo to jest trochę tak jak nie myśl o zielonym słoniu, tak? Więc to jest istotne i to, co powiedziałaś, no, poddać się temu, zaufać ciału, ale znów przyklasnę waszym doświadczeniom to, z jaką osobą prowadzącą poród my się stykamy, ile ona nam daje przestrzeni w tym porodzie i jak ten poród prowadzi, jest szalenie istotne. To jest według mnie 50% sukcesu też przygotowania kobiety. Jedno to jest to, jak kobieta, para się przygotuje, ale drugie, na kogo my w tym porodzie trafimy. Dlatego właśnie pomimo tego, że no gdzieś tam nie mamy żadnych problemów finansowych, raczej stać nas na to, żeby sobie pozwolić na tą położną. Ja miałam przez długi czas takie coś, kurde, ale w sumie dlaczego ja mam za to płacić? Skoro przecież idę do szpitala i ona tam po prostu ma być. Dlaczego ja mam za to płacić? I trochę to porównywałam do takiego, idę do Żabki i mam zapłacić pani ekspediencję, że mnie obsłuży. Wiesz, tak sobie myślałam. I cieszę się i jestem tak wdzięczna, że zmieniło się to moje podejście i że jednak ta położna, którą sobie gdzieś tam wybrałam, poznałam, zaufałam jej, była ze mną, bo myślę, że to bardzo dużo ułatwiło, więc też naprawdę polecam i uważam, że każdą złotówkę warto na to sobie nawet poodkładać, żeby ta położna taka znajoma była, żeby po prostu była przy tym porodzie. Tak, to tutaj właśnie mówiąc o tej usłudze indywidualnej położnej, bo to tak często jest, że ja wiem, że kobiety skrótowo mówią, kupię sobie położną, wykupię. No tak, właśnie nie chciałam użyć tego, kupię sobie położną. Ale to jest okej, bo po prostu jakby zawodowo się tym nie zajmujesz. To jest określane jako indywidualna opieka okołoporodowa położnej. Normalnie jest umowa na to między położną, szpitalem, a rodzącą, przyszłą rodzącą. Podpisuje się w okolicach 36 tygodnia. Takie położne są wymienione najczęściej na stronie szpitali jako świadczące indywidualną opiekę okołoporodową. Można się skontaktować mailowo, telefonicznie. No i pytanie jest takie zawsze kobiet, a czym to się różni właśnie? Po co ja mam za to płacić? Tak. No generalnie pierwszą rzeczą, jaka jest, to jest to, że my ją wcześniej poznajemy. Tak, kontaktujemy się, czy jest jakieś spotkanie indywidualne, czy kontakt telefoniczny. Ona poznaje nasze oczekiwania, potrzeby. No i druga bardzo ważna rzecz, jak przyjeżdżamy do takiego porodu, że tak powiem, na dyżur, no to położne najczęściej pracują w systemie 7-19 bądź 19-7 rano, czyli też jest ryzyko, że nasz poród najdzie na inną zmianę. No i czasami fajnie, a czasami nie zawsze nam to odpowiada. Ta położna z dnia, jak nasz poród zachodzi na nocną zmianę, no nie może z nami zostać już do końca tego porodu, tylko ta zmiana musi się zmienić w szpitalu, nocna po dziennej. I kolejna ważna rzecz, myślę, jest taka w tej różnicy okołoporodowej, indywidualnej, położnej, że my tam nie płacimy za lepszą obsługę, jak czasami kobiety myślą. A to jak ja pani zapłacę, to ona mi ochroni krocze i przyjmie poród wertykalnie. No nie, bo położna, która przyjmuje porody wertykalnie, chroni krocze, jak nie ma medycznych wskazań do nacięcia, to robi to zarówno w ramach opieki dyżurowej, jak i w ramach opieki komercyjnej. Jak ktoś nigdy porodu nie przyjął wertykalnie, to nie zrobi także tego w ramach opieki komercyjnej, bo po prostu tego nie robi, nie ma w tym doświadczenia. Różnica też jest taka, że właśnie czasami położne na dyżurze mają pod opieką nie tylko jedną rodzącą, ale kilka rodzących, tak? 2 załóżmy. I tą opiekę muszą dzielić między salami. Tutaj, jak mówimy o tej opiece indywidualnej, komercyjnej, no to ta położna jest do naszej dyspozycji. Co oczywiście też trzeba obalić ten mit, że ja chcę rodzić z panią Iksińską, bo tylko dzięki niej mój poród będzie dobry, no bo też może się okazać, że mamy z nią tą umowę podpisaną, ale ona też ma inne terminy rodzących i gdzieś ta kolizja terminów. Więc... Jakby nie masz tej gwarancji po prostu, że ona będzie. I ja myślę, że to jest ta ważna rzecz w przygotowaniu do porodu dla nas, dla kobiet, żeby się nastawić, że może być różnie,
że szpital, który zaplanowałyśmy, wcale możemy w nim nie urodzić, bo na przykład odeślą nas. Ryzyko jest małe, ale zawsze takie jest, że położna, z którą się umówiłyśmy, też przysłowiowo może złamać nogę i nie dojechać do tego porodu. Żebyśmy nie uzależniały swojego dobrego porodu od konkretnej placówki, ale też od konkretnego nazwiska. No dobrze, to teraz może przejdźmy do połogu, bo to jest chyba taki temat najmniej poruszany, a w sumie to jest dla mnie dziwne, bo to jest taki początek nowego życia, zupełnie nowego życia. Dlatego czasem też to wszystko właśnie zaczyna się od ciąży. No właśnie, połóg jest specyficznym okresem. Często też nam się wydaje, że jeżeli miałyśmy dobry poród, mamy zdrowo urodzonego maluszka, no to już wszystko będzie gładko, miło i przyjemnie. Pojawia się trzecia doba po urodzeniu dziecka, niezależnie od drogi, czy naturalnie, czy przez cięcie cesarskie. To jest też często czas, kiedy my wracamy już do domu ze szpitala, czyli no tej położnej za ścianą przysłowiowo nie ma. No i jest zderzenie z rzeczywistością. Z jednej strony jest zderzenie z rzeczywistością, że my wchodzimy do tego domu sami z tym małym człowiekiem. Nie zawsze wiemy jeszcze co i jak, czy to, co robimy, jest bezpieczne dla tego dziecka. Ale druga ważna rzecz, na poziomie sfery psychoemocjonalnej dochodzi do gwałtownej zmiany hormonalnej i może się pojawić baby blues. Połóg jest ogólnie czasem cofania się zmian z czasu porodu i ciąży. Cofania się zmian, czyli na poziomie fizycznym obkurcza się macica, goją się rany urazu krocza, rany po cięciu cesarskim, miejsca, gdzie oddzieliło się łożysko, krwawimy około 4-6 tygodni po porodzie. Pojawia się nawał pokarmu, ponieważ rozkręca się właśnie laktacja. Ciało się zmienia, bo nie ma już dziecka w brzuchu. Niby te 5 kilo plus minus nam wyszło razem z dzieckiem. Nie jest tak super. Ale wszystko się zrobiło takie miękkie i zapadnięte. Tak, Patrzymy w lustro i po prostu o matko. No, w reklamach widzimy zadowoloną mamę z bobaskiem i w przekazie medialnym, a my patrzymy czasem na siebie w lustro i widzimy obraz biedy i rozpaczy niejednokrotnie, jak to czasami kobiety mówią. Zmęczenia, niewyspania, no bo po tym porodzie nie ma kiedy odpocząć. Nikt nam tego dziecka nie weźmie, powie dobra, proszę sobie dobę odpocząć w luksusowym spa i później staje się pani mamą. Tylko przechodzi to płynnie jedno w drugie. No i to wszystko może być dla nas trudne. Zmęczenie, niewyspanie, zmiany fizyczne, psychiczne, właśnie baby blues, który uznajemy za normę. Są to takie czas labilności emocjonalnej, która może trwać do 2 tygodni, około 3 po porodzie, czyli kobieta z jednej strony jest szczęśliwa, że urodziła dziecko, z drugiej strony płacze, nie wie, czy da radę, czy potrafi, czy nie zrobi krzywdy dziecku. Nic się nie zmieni, to już zostanie z nami na zawsze to dziecko. Ja się stałam mega zależna, bo niby mam swoje ciało, ale ktoś przejął nad nim totalnie kontrolę. Właśnie i to dużo bardziej niż w ciąży, nie? Ja mam właśnie z tym zdecydowanie największy problem, ponieważ no jeżeli chodzi o fizyczne aspekty, to naprawdę ja doszłam do siebie bardzo szybko. Ja po prostu wyszłam już ze szpitala nowonarodzona i my już zresztą na drugi dzień pojechaliśmy sobie na spacer na Starówkę, więc fizycznie bardzo szybko, ale właśnie psychicznie nie spodziewałam się, że tak mi będzie... To bardzo brzydko zabrzmi, ale tak jest, że tak mi będzie to dziecko wadziło. Że ja wcześniej miałam takie swoje fajne, luźne życie, że ja mogłam wyjść wszędzie, spotkać się z kimś, porozmawiać, po prostu robić wszystko pod siebie, a naprawdę jestem osobą taką bardzo pod siebie, bardzo, może aż za. I tutaj nagle, kurde, jest to dziecko i przecież ja go nie zostawię. Przecież jak nie ma mojego męża w domu, to ja nawet nie pójdę do sklepu na dół kupić sobie mleka do kawy. Totalna zależność. I to jest taka zależność, która, nie ukrywamy, mnie przeraziła i nadal trochę mnie to przeraża. Pomimo tego, że mam pomoc i od mojej mamy, i od mojego męża i naprawdę mam dużo luzu w życiu, bo pracuję tak naprawdę w domu jako ten influencer, więc to też nie oszukujmy się, lubię to po prostu robić. A mimo to, kurde, jest to taki dla mnie rzeczywiście ciężar i cały czas gdzieś tam to muszę sobie tak przepracowywać w swojej głowie. A właśnie tak jak wspomniałeś wcześniej, jednocześnie są takie wyrzuty sumienia. Kurde, przecież ja tak bardzo chciałam tego dziecka, tak bardzo chciałam tej zmiany. Co ja w ogóle robię, nie? Że przecież to jest taki cud. Jakim prawem ja w ogóle na to jeszcze mogę czasem ponarzekać? To jest straszne. I tak samo dzisiaj. Właśnie dzisiaj jest moje 3. wyjście, odkąd zostałam mamą. Tak bez dziecka. I jak siedzę czasem z nim po kilka dni z rzędu i na przykład, nie wiem, płaczę i jestem już taka zmęczona i tak sobie myślę, Boże, jakbym chciała wyjść sama bez niego,
A jak już mam tą chwilę sama dla siebie, to tak sobie myślę, Boże, gdzie jest mój dzidziuś kochany? A co się z nim dzieje? Czy on na pewno zjadł? Czy on się wyspał? Czy co tam się u mnie? No więc to jest po prostu... To jest takie totalne szaleństwo taki na głowy. mętlik. Tak. Nawet właśnie kobiety często to obserwują, że jak mają tą chwilę, jeszcze jak już jest laktacja rozkręcona i gdzieś tam wyjdą na spacer, czy muszą iść, kochanie, nie, może do fryzjera, czy gdzieś tam na paznokcie, przysłowiowo, no to faktycznie idą zadowolone, ale nie mija chwila, a piersi już wołają o dziecko. Nie? I jest tak, o matko, już bym chciała wrócić, ale nie. I trochę gdzieś tam musimy to przerabiać przez głowę. No i teraz też właśnie pytanie, przecież to się nie skończy za miesiąc, dwa, ta zależność. Nawet ta zależność w ciąży nie jest tak duża. Oczywiście możemy się gorzej czuć, ciężej, właśnie tam zmiany hormonalne. No ale nie mamy jednak tego człowieka pod opieką. Nie? Tak, a tutaj już jesteście rozłączeni, ale jeszcze bardziej od siebie zależni. Tak. Tak, dlatego właśnie tak jak mówiliśmy na początku, to jest też czas, kiedy ta położna też nam jest bardzo potrzebna. I znów warto o tym powiedzieć, że kobieta w okresie połogu, jej przysługują wizyty tak zwanej położnej patronażowej, środowiskowej przez okres 2 praktycznie miesięcy, od 4 do 6 wizyt, które realizowane są w większości u kobiety w domu. W momencie urodzenia dziecka, powrotu do domu i zgłoszenia tego faktu, jak już mamy tą położną wybraną, że urodziliśmy, taka położna w ciągu 48 godzin powinna się pojawić u nas w domu. No oczywiście ona też jest uprawniona do tego, żeby przeprowadzać kwestionariusz ryzyka wystąpienia depresji, ponieważ jak przychodzi do domu, to wbrew pozorom ona nie patrzy tylko na pępek i wagę dziecka, na kikut pępowinowy czy w krocze kobiety, ale też patrzy na całokształt sytuacji, jaka jest w domu, jak się ta kobieta czuje psychicznie. No bo tak jak jakby wiemy, że okres połogu jest bardzo newralgicznym momentem, gdzie ten baby blues, o którym powiedziałyśmy, wycofa się, jak kobieta dostaje wsparcie, albo jest ryzyko, że po prostu pojawi się depresja okołoporodowa, która już, o depresji będziemy mówili powyżej miesiąca od porodu. Okej, jeżeli po prostu nic się nie zmieni. Tak, żeby właśnie też ta uważność wspólna była. Tutaj znowu bardzo mało mówimy o depresji mężczyzn poporodowej, bo ona też występuje, okołoporodowa. Kiedyś była taki ładna ikona mi się na Facebooku pojawiła, że karm matkę, bo matka dziecko nakarmi. Tylko kto nakarmi matkę? W takim przesłaniu jakby szerokim, nie tylko żywieniowym, ale właśnie takiego zaopiekowania. I to jest taki czas, że tutaj nawet bym powiedziała, odeszłabym od tej definicji takiej akademickiej połogu, jakiej się uczymy na studiach z położnictwa, że to jest okres 6-8 tygodni od urodzenia dziecka, bo ja bym powiedziała, że to jest czas roku. Żeby dać sobie rok na tą znowu kolejną zmianę. Zaadaptowania się, poczucia jako matki. Tak jak właśnie powiedziałaś, dostałaś malucha i po prostu nie było takiego wow, mój dzidziuś, go przytulasz. No nie, to był ogromny szok, naprawdę. Tak? To było przerażające. A czasem kobiety jeszcze mają wyrzuty sumienia z tego powodu, bo miłość czasem ta do dziecka, takie zalanie tym instynktem macierzyńskim, dyskusyjnym w ostatnim czasie może się pojawić od razu, a może się pojawić po kilku dniach, czasem tygodniach dopiero. To jest wszystko, ja mam wrażenie u tej kobiety, jak ona była trochę z tej skóry tak oberwana i wszystko jest na wierzchu w tym okresie okołoporodowym. No właśnie, a ja 3 tygodnie po porodzie poszłam na pierwszy trening. I co ty myślisz? Czy Uważam, to było mądre, czy nie mądre? To wszystko zależy, to tak jak z tą ciążą, ćwiczeniami w ciąży. Wszystko zależy od tego, co my mamy na myśli, mówiąc o treningu, tak? Bo generalnie już dzisiaj od wielu lat jest zalecenie, że jakby kobietę szybko uruchamiać po porodzie po 2 godzinach, po cięciu cesarskim 6-8 już się pionizuje kobietę, co też możemy uznać za formę ruchu treningu, tak? Wszystkie ćwiczenia krążeniowe, zakrzepowe, antyzakrzepowe. Znów, światowe zalecenia odnośnie aktywności fizycznej w połogu też mówią o tym, że tak naprawdę kobieta może rozpocząć w dowolnym momencie tą aktywność, jeżeli czuje się na siłach, dopasowaną do swojego stanu i doświadczenia ćwiczeniowego, aktywnościowego, chociażby dlatego, że też ruch w ciąży, dobrze rozumiany jako ruch, a nie jakiś forsowny trening, sprzyja też właśnie regeneracji popołogowej. Czy to ma właśnie jakieś znaczenie, czy się ćwiczyło w ciąży, czy przed ciążą, jeżeli chodzi o ten połóg? Badania też pokazują na licznych kobietach, że kobiety aktywne przed ciążą, w ciąży dużo szybciej wracają do formy. Oczywiście pytanie, jak my rozumiemy formę, bo dla jednej z nas to będzie płaski brzuch i krata. Taka forma wizualna, a dla innych to, że ten brzuch będzie po prostu funkcjonalny, będzie spełniał swoją funkcję podporową, stabilizującą. Może po prostu będziemy się dobrze czuć. Tak, bo to bardziej w tym okresie połogowym myślimy o takiej formie ruchu. Jeżeli nie jesteśmy pewne, nie jesteśmy przekonane,
no to w pierwszej kolejności nawet nie ma co czekać na wizytę u ginekologa, bo wychodząc ze szpitala, to jest 6 tygodni. Możemy się dużo wcześniej udać. Przede wszystkim kontaktujemy się najpierw, mamy kontakt z położną środowiskowo-rodzinną, ale no i też położne, które jakby aktualizują wiedzę, wiedzą, że w okresie połogu jest sekwencja ruchów, ćwiczeń, które warto, żeby kobieta stosowała już w pierwszych dobach, ale fizjoterapeutka uroginekologiczna, która oceni stan naszych mięśni głębokich, czyli mówimy tutaj o mięśniach brzucha, o dnie miednicy, o tym, jak to ciało się regeneruje w okresie połogu i to nam daje zielone światło. Dzisiaj już nie możemy odpowiedzieć tak zero-jedynkowo, na przykład, kiedy mogę zacząć biegać po porodzie. Jedna z nas będzie mogła biegać, nie wiem, po 4 tygodniach lekkim truchtem, a inna dopiero po pół roku, po roku. To jest bardzo indywidualne, ale nie bójmy się ruchu w okresie ciąży, bo nawet spacer wózkiem może być fajnym treningiem. Właśnie, super, tak. Tak, bo się wyprostuje, idę aktywnie, idę dynamicznie i mam świetny trening po prostu ogólnokondycyjny. Właśnie ja w 2 tygodniu, jak wiadomo, nosiłam tego dzieciaczka, karmiłam piersią i tak dalej, to strasznie zaczęły boleć mnie plecy. Nie, przepraszam, to było w 1 tygodniu, bo byliśmy prawie 7 dni w szpitalu. I jak właśnie wyszliśmy z tego szpitala i ja w końcu się przeszłam, rozprostowałam, zrobiłam ten spacer. Ja już właśnie nie będę to treningu, ja po prostu się przeszłam. Od razu przeszły mi wszystkie bóle, więc naprawdę ja bardzo zachęcam. Tym bardziej, że my po urodzeniu dziecko z nas znika, jest na świecie zewnętrznym, a my zostajemy w tej postawie ciążowej. Jeszcze ten brzuch jest taki miękki. I nie chodzi o to, że on jest okrągły i wystaje, tylko chodzi o to, że nie spełnia w pełni tej funkcji takiej stabilizacyjnej. Opieka nad dzieckiem, jak sama powiedziałaś, jest taką opieką, która nas zamyka, bo albo karmimy, albo się pochylamy, przewijamy tego malucha i to wszystko nas pogłębia w postawie ciała takiej nieprawidłowej, a już sama postawa ciała wpływa na to, jak my się widzimy w lustrze. I ja zawsze z moimi koleżankami fizjoterapeutkami mówimy tak, zrób sobie dzień w bieliźnie, czyli rozbierz się do bielizny w pierwszych dobach po porodzie, ponaklejaj sobie wszędzie żółte karteczki w ścianach, lustrach, postawa i zobacz, stań bokiem, jak stoisz taka zwieszona, a po prostu się wyprostuj. I od razu ten brzuch jest inny. Od razu inaczej wyglądasz. Polecam na komodę. Tak. I przebijak. Tak. I jakby już taka prosta rzecz może być dla nas treningiem. Więc pytanie, jak rozumiemy trening i tak jak mówię, wszystkie najnowsze wytyczne mówią o tym, że ruch w ciąży, ruch w połogu, po połogu, dobrze rozumiany, zindywidualizowany jest dobrym działaniem. Marietta, a ty jakie byś dała kobietom, jako już doświadczona ciężarna, rodząca, mama w połogu, wskazówki, jak sobie na ten cały czas okołoporodowy, od ciąży do właśnie wczesnego etapu po porodzie? Szczerze mówiąc, chyba najbardziej bym postawiała właśnie na tą psychikę i na ten luz, i na ten spokój, na tą rozmowę, na to, żeby nie robić z siebie super bohaterki, na to, żeby nie narzucać sobie tych presji. Naprawdę dużo spokoju i uważam, że wtedy wszystko można fajnie przejść i nawet te ciężkie można zamienić w lżejsze, ale właśnie przede wszystkim rozmowa, żeby tak się wygadać, bo nawet jeżeli nie zawsze usłyszymy od partnera, czy po prostu kogoś bliskiego, takiej, wiesz, bo to co ty mówiłaś, że ta kobieta, przepraszam, jak ona się nazywała, że może doradzić też bardziej tak... Dula. To nawet czasem jak nie usłyszymy takiej konkretnej rady, to samo to, że się wygadamy, już bardzo dużo nam daje. Więc moja rada, po prostu dużo spokoju i pracować nad swoją głową. Ja od takiej strony bardziej zawodowej mogę powiedzieć, że przede wszystkim poza znalezieniem zaufanego lekarza do prowadzenia ciąży, który nas nie straszy, bo to jest istotne, tylko wspiera w decyzjach, nie straszy, zwłaszcza w ciąży prawidłowej, wręcz zachęca do tego, żeby chociażby się ruszać i nie traktować ciąży jako choroby, żeby znaleźć tą położną, która zajmuje się edukacją przedporodową. Jeżeli pojawiają się duże lęki, to zastanowić się, czy rozmowa z psychologiem nie będzie tutaj wskazana, czy z psychoterapeutą nawet, bądź może jakaś interwencja kryzysowa. Poznać swoje prawa porodowe, to jest szalenie istotne, czyli standard opieki okołoporodowej. Tutaj zachęcam też do zapoznania się z treściami dotyczącymi praw porodowych, ale też takiej fajnej wiedzy o porodzie Fundacji Rodzić po ludzku. Wybrać mądrze szpital do porodu, czyli niekoniecznie kierować się tylko tym, że lekarz prowadzący ciążę tam pracuje, bo może
to, jak ja sobie wyobrażam poród, nie jest tak realizowane w tej jednostce szpitalnej. Czyli lekarz tam pracuje, ja bym chciała urodzić do wody, ale nie ma wanny w szpitalu. Nie zawsze to będzie najważniejsze, lekarz czy odległość od domu. No i zapewnić sobie wsparcie w okresie połogu i zrobić sobie plan połogu, żeby w tym czasie też nie sprzątać, nie gotować, tylko zrzucić to na wszystkich. Tak, właśnie ten luz, tak. Tak, a zająć się takim otulaniem pałogowym siebie samej i partnera. I właśnie nie próbować udowodnić wszystkim dookoła, że jest się najlepszym i wszystko się weźmie na klatę, bo po prostu nie trzeba. Tak, to jest ten czas, który trzeba poświęcić po prostu temu dzieciaczkowi, sobie i tyle. No, żeby się stać po prostu matką w pełni, tak? Kobietą matką, bo my nie tracimy na kobiecości, tylko dodajemy rolę matki do bycia kobietą, ale też stać się partnerem, ojcem, a jeszcze parą z dzieckiem. Z diady, triadą, bo to trzeba czasu do tego. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję także. Zachęcamy do komentowania. Tak, do przedstawiania własnych historii w komentarzach.